Dzień dobry, mówi Dorota Frajtak z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie projekt obrazka z aniołem z wykorzystaniem techniki domalowywania tła i ze złoceniami. Zaczynam od przygotowania papieru klasycznego. Mogłabym tą postać aniołka wyciąć bardzo precyzyjnie, ale ponieważ będę domalowywać tło, to troszkę go sobie zostawię, żeby mieć informacje o tym, jakich użyć kolorów. Zagruntuję sobie ten obrazek, który jest obrazkiem kartonowym, za pomocą farby kredowej jasnym kolorem. I teraz przygotuję papier klasyczny. Polega to na tym, że muszę go nasączyć wodą, po prostu go namoczyć. Można go włożyć do wody, można spryskać, można użyć pędzla. Chodzi o to, żeby ten papier zmiękł. I teraz przystąpię do klejenia. W klejeniu najważniejsze jest to, żeby uniknąć bąbli powietrza. Czyli po takim wstępnym przyłożeniu papieru na klej biorę też odrobinę kleju na palec i dociskam cały motyw tak, żeby pozbyć się powietrza spod papieru, a potem wszystko to suszę. No i teraz czas na domalowywanie tła. Moim podstawowym narzędziem jest pędzel do szablonów. To nie jest jakby żadne skomplikowane narzędzie, nie jest to jakiś ekskluzywny sprzęt. Pędzel do szablonów ma to ścięte włosie i dzięki temu można bardzo precyzyjnie i bardzo fajnie mieszać kolory i po prostu nakładać odpowiednią ilość farby. Pracuję podobnie jak przy szablonach techniką tepowania, czyli takiego stukania, ale biorę odrobinę więcej farby. Wyszło mi na to, że na górnej części obrazka potrzebuję tego pięknego żółtego koloru, to jest ochra, i do tego dodaję kolor kremowy i kolor lniany. I sprawdzam po prostu, czy udaje mi się trafić w to, co mam na obrazku. Najlepiej sprawdzać to jeszcze na palecie. I teraz pracuję również techniką tak zwaną od ogółu do szczegółu, czyli na początku koncentruję się tylko na tym, żeby trafić w odpowiedni kolor, a dopiero później zmienię pędzel na troszkę bardziej precyzyjny, teraz to widać, na mniejszy, no i zajmę się domalowywaniem tych chmurek, które w międzyczasie troszeczkę zamalowałam, próbując utrafić w ten kolor. Czyli teraz koncentruję się na pomarańczowym z brązowym, dodam więcej tego rudego, tak żeby troszkę ożywić ten obrazek. W górnej części domaluję chmurkę, tak żeby dodać więcej światła i ta metoda pozwala na to, żeby tą farbę też nałożyć warstwowo, czyli jeżeli za pierwszym razem nie uda mi się idealnie, to za drugim razem mogę ten kolor uzupełnić, zmienić i oczywiście maluję też tylną część obrazka, tym co mi po prostu zostało na palecie. Całość zalakieruję ultramatowym lakierem, w tym przypadku tej samej firmy z Pacharity, i ja lakieruję wielokrotnie taką techniką na krzyż, czyli najpierw wzdłuż, potem w poprzek i każda ta warstwa schnie odpowiednią ilość czasu, tak żeby ten obrazek w zupełności mi się wygładził. W momencie, kiedy jestem już zadowolona, papier mi się wtopił, nie widać, że tam to domalowanie miało w ogóle miejsce, to będę mogła przystąpić do nakładania złoceń. Do złoceń potrzebny jest odpowiedni klej. To jest klej do złoceń. W takim fachowym nazewnictwie to są mikstiony. I ten klej do złoceń nakładam za pomocą pędzla do szablonów przez szablon. Tym razem nietypowo, nie będę nakładać go na całość. I teraz po nałożeniu tego kleju do złoceń przez szablon muszę go wysuszyć. W tym przypadku to naprawdę kilka minut bądź dosłownie kilka ruchów suszarką, dlatego że jedyne co z tym klejem musi się zadziać, on się musi zrobić tylko przezroczysty. I teraz przechodzę do mojego szlak metalu. W tym razem użyję szlak metalu w płatkach. To są złocenia takie wielobarwne. One tutaj mają odrobinę zielonego i to mi koresponduje z tym moim właśnie obrazkiem. I jedyne co tutaj muszę poczynić, to po prostu pocierać pędzlem, żeby ten mój szlak metal, żeby te złocenia złapały kontakt z klejem do złoceń. Ponieważ on jest bardzo lepiący, to właśnie złocenia, te płatki przykleją mi się tylko tam, gdzie położyłam klej do złoceń przez szablon i tworzą taki bardzo ciekawy, dekoracyjny pasek ze złoceń.
W szlag metalu jest mnóstwo miedzi i on reaguje z powietrzem i z wilgocią, dlatego potrzebuje odpowiedniego zabezpieczenia. Potrzebny jest tutaj lakier do złoceń. Ten lakier jest bardzo błyszczący i postanowiłam to wykorzystać jako kontrast do tego matu, który położyłam wcześniej. Czyli ja zabezpieczam tylko złocenia lakierem z połyskiem i resztę pozostawiam w tym matowym odcieniu. I dzięki temu moje złocenia nie wejdą w reakcję z wilgocią z powietrza, będą pięknie błyszczące i zabezpieczone, a obrazek w kontraście do tego pozostaje matowy. Na dzisiaj to wszystko. Pod filmem znajdują się linki do produktów. Zostaw kilka słów od siebie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.